Dziennikarska hiena zaprasza na film. Z tej strony Strojny, niezależny dziennikarz wojenno-śledczy, który transmituje całą wojnę w piwnicy Kary. Halo Tibia, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym codziennym raporcie bardzo dużo statystyk i różnych perspektyw, jeżeli chodzi o cały przebieg wojny. Również chciałbym troszkę powiedzieć na temat tego, że nie tylko Team Hunt Bobka jest pod skrzydłami agresora. Również dostałem potwierdzenie od Aziego, jeżeli chodzi o... Kurwa, nie lubię ruszać tego tematu. No ale dobra, jest potwierdzenie, wysłał mi na priva zdjęcie odnośnie maila Cipsoftu, odnośnie odwołania, że jednak dostał tego unbana i zamknijmy tą sprawę na zawsze. Oraz oczywiście wiele więcej informacji, na które zapraszam. Na wstępie również chciałbym podziękować wszystkim wspierającym, którzy ten kanał wspierają, nowym osobom, jak i starym. Bardzo dziękuję panowie, mam nadzieję, że was nie zawodzę. A na pewno nie zawodzi w przeszkadzaniu ludziom na respie Zaga, który dzisiaj na swoim streamie postanowił wziąć na celownik nie tylko Team Hunt Bobka, ale wybrał się na Rotteny, gdzie zaczął przeszkadzać innym osobom z Gildii Hill. No i na jego target wleciał gracz Atori oraz jego Team Hunt. Panowie gryźli się przez jakiś tam czas, była ganianka, była bieganka, a nawet zakończyło się to deską dla Atoriego o godzinie 13:30. Po raz pierwszy został ofiarą Zagi. Miałem okazję poznać Atoriego i wydaje mi się, że jest całkiem niezłym grajkiem, więc albo Brazylijczycy mieli dużego farta, albo bardzo się postarali, że położyli go na plecy. Warto też zaznaczyć, że po stronie brazylijskiej również była ofiara. Ten 800 level Hying Destroy Fielder również się wywalił przy tej całej sytuacji, ale koniec końców możemy się domyślać, że i tak całą sytuację odbierają jako sukces. Warto jeszcze zanotować, że 2 godziny później, czyli po godzinie 15, Atori drugi raz się wywrócił, chyba na tym samym respie, tylko od innego potwora. Nie wiem, czy to już był wypadek przy pracy, czy również tam siebie ganiali, bo nie mam tutaj klipa z tej sytuacji, ale możemy chyba uznać, że dzień dla Atoriego nie jest dzisiaj udany. Chciałbym się również podzielić jeszcze jednym klipem, jak jesteśmy już w temacie przeszkadzania na respach, ze względu na to, że dzisiaj również dostałem klip, na którym możemy zauważyć, że już nawet neutralni gracze na serwerze Bona odczuwają konsekwencje tej całej potyczki i jeden właśnie z takich neutrali został zabity. Jeżeli chodzi o postać, która właśnie wywróciła się na tych książkach, gdzie tam został zalurowany, jest to druida Marotino 320 Elder Druid, który nie jest w żadnej gildii, nie ma tutaj żadnego powiązania, na które moglibyśmy zwrócić uwagę, ale również warto zauważyć, że jego lista desek jest dosyć długa, ale również jest ta dzisiejsza. Jeżeli mielibyśmy sobie zapisać jakby od myślników, jak wyglądają działania agresorów na serwerze Bona, to na pewno moglibyśmy zanotować, że tak. KS na Team Huncie Bobka. Przeszkadzanie coraz większej ilości graczom z Gildii Hill. Odpalenie War Moda i próba blokowania bossów, stawianie trapów i stwarzanie sytuacji, gdzie losowe osoby bądź też z Gildii Hill mogą się wywalić. Jest to działanie na szeroką skalę,
Nie wiem, ile z tych wszystkich działań wychodzą tak, jak oni chcieliby po ich myśli. Co róż dostaję wiadomości, czy to od ludzi z Gildii Hill, czy po prostu graczy Bony, że też z drugiej strony ten diabeł nie jest straszny, jak go malują. Pytanie, na ile to jest propaganda sukcesu, a na ile realna sytuacja. Dostałem właśnie wiadomość z ostatniej chwili na streamie u Zaga. Nie wiem, czy przypadkiem, czy nie, ale mogliśmy zaobserwować przez ułamek sekundy jego historię Tibia Coinów, jak wygląda na tym 1432 MS-ie. No i możemy zobaczyć, że były takie transfery jak 114k, 114 tysięcy Tibia Coinów, 16 tysięcy Tibia Coinów, 2 razy 7,5, okej, no raz tam 7,850. I to wszystko idzie z postaci Recall Poderosso. Aż chętnie sobie zobaczę, co to jest za postać w ogóle. Poderosso. Jest to 1532-34 Royal Paladin. Pytanie, czy to jest jakiś słup, czy to jest jakaś postać? Nie mam pojęcia. Pierwszy raz widzę tą postać, pierwszy raz ten nickname rzuca mi się w oczy. Jest memberem gildii Skelnosobra. Być może wy wiecie, co to jest za człowiek i czym i jak to w ogóle wygląda. Bo to weźcie pod uwagę, że to jest tylko jedna postać, jeżeli chodzi o Zaga i te transfery. Trzeba pamiętać, że tutaj również są inne postacie. Jest ich około 10, więc jeżeli takie przesyły Tibia Coinów mają miejsce, to powoli coraz bardziej odkrywają się karty pod tym kątem, jakie pieniądze wchodzą w grę na tej wojnie. Bardzo ciekawą rzecz dostałem również od jednego z moich moderatorów, ponieważ możemy zobaczyć, że na market została wystawiona postać 1942 level na serwerze Celebra, który aktualnie jest wyceniony na 500 tysięcy Tibia Coinów. Jestem bardzo ciekawy, czy któryś tutaj z wariatów Dejaira będzie walczyć o tą postać, żeby przetransferować ją na Bonę. Oczywiście tutaj nie ma co się zagłębiać w jakieś czarmy, nie czarmy, szczegóły tej postaci. Sam level tutaj myślę, że odgrywa bardzo ważną rolę. Oraz druga postać, 1944 Elite Knight, również na serwerze Celebra, który jest wyceniany również na 500 tysięcy coinów. Żeby wam lepiej zobrazować, jakie są to pieniądze, wejdźmy sobie w kalkulator. Nawet jeżeli te dwie postacie pójdą za minimum, czyli to będzie 1 000 000 Tibia Coinów, podzielimy sobie to na paczki po 250 i średnia cena za paczkę, dajmy sobie 39 zł. Jest to 156 tysięcy złotych za dwie postacie. No, myślę, że za takie pieniądze w Polsce można już ogarnąć wkład do własnego M. Myślę, że można sobie fajne autko kupić, w jakiś sposób ułożyć swoje życie na nowo, albo kupić dwie postacie i przeszkadzać Bobkowi. Jak już jesteśmy na tej scenie przeglądarkowej, możemy sobie przejść do standardowego sprawdzenia, jak wygląda sytuacja pomiędzy Bobkiem a Dejairem, jeżeli chodzi o wbitego expa z dnia wczorajszego. Spójrzmy sobie na postać Bobka. Wczoraj było to troszkę więcej niż 21, czyli 167 milionów expa na plus. I zobaczmy sobie, jak to wygląda u Dejaira. U niego też troszkę więcej, 256 milionów, ale możemy tutaj już zwrócić uwagę, że pewien schemat został złamany, ponieważ pierwszy raz od chyba ponad tygodnia różnica pomiędzy Bobkiem a Dejairem Daily nie wyniosła ponad 100 milionów. Zeszliśmy delikatnie poniżej 100 milionów, aczkolwiek ciągle gdzieś wokół tych liczb orbitujemy. Chciałbym się również pochwalić jeszcze jedną grafiką, którą dostałem od Epsona. Dziękuję ci bardzo, szefie. Tutaj jest wyliczenie expa na plus, na minus, jakie mają wszystkie postacie przetransferowane na serwer Bona. Mam nadzieję, że są wszystkie. Jeżeli mi jakaś umknęła, przepraszam. Jak możemy zauważyć, Hyping Destroy Fielder jest minus 730, prawie 3 miliony expa na minus. Widać, że tutaj ten Knight na 800 levelu jest chyba największą ofiarą tej całej wojny. Z drugiej strony, jeżeli zobaczymy na plus, to chyba The Chef, który jest tym 1500 prawie że RP-kiem, ma prawie wszystkie dni na zielono, ale zobaczmy, że Ferangelis Sharer jest minus 630 kk. Jeżeli chodzi o expa, sami Faulkner jest minus
536,5 miliona expa do tyłu. Oczywiście ja sobie z tego zdaję sprawę i wy pewnie też, że te deski nie mają dla nich absolutnie znaczenia, ale wrzucam to jako taką ciekawostkę, żebyście też mogli zobaczyć, jak ta druga linia frontu, a raczej druga strona frontu, sobie radzi na serwerze Bona. Na koniec jeszcze mała, również ciekawostka. U siebie na kanale YouTube'owym postanowiłem wrzucić post na kartę społeczność, w którym zapytałem się, jak po 2 tygodniach wyglądają nastroje społeczne, jeżeli chodzi o tą wojnę. No i możemy zauważyć, że ponad połowa ludzi, którzy zagłosowała, a jest ich na ten moment około 2000, jest za teamem Bobek, co również mi pokazuje, że te nastroje społeczne się delikatnie zmieniają, bo jeżeli przypomnę sobie pierwsze 2-3 dni tego konfliktu, to tutaj bym stawiał takie 70 do 30, może nawet 80 do 20 na drużynę z Brazylii. Być może gra na czas ze strony Bobka będzie właśnie tą dobrą strategią i coraz więcej ludzi będzie na jego stronę przechodzić. Jeżeli nie wziąłeś może udziału w tej ankiecie, to napisz w komentarzu, jakie są twoje odczucia po tych 2 tygodniach wojny. Ja sobie chętnie to przeczytam i przeanalizuję. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, hashtag strojny w komentarzu, jakbyś dopisał, byłbym wdzięczny, jakbyś zostawił kciuka dla zasięgu lub subskrypcję, jeżeli jej nie masz. Czapki z głów dla ciebie, synu. A ja jeszcze raz dziękuję wspierającym i wszystkim wam, że jesteście ze mną i oglądacie te filmy. Z tej strony Tibiski, niezależny dziennikarz śledczy, strojny Max Tibianco. Mówię jak jest. Piwnica Karli.